Hej, jestem Maciejem z firmy Eonea, opowiadającym o bezpieczeństwie danych. Dzisiaj o tym, jak zaszyfrować dane na swoim komputerze, żeby zdecydowanie utrudnić do nich dostęp w wypadku kradzieży czy zgubienia urządzenia. Jeżeli zainteresuje Cię temat i będziesz chciał zadbać o bezpieczeństwo danych swojej firmy, zapraszam na bezpłatne konsultacje. Jeżeli Ci się spodoba, łapka w górę. Tymczasem zapraszam. Ale najpierw, po co w ogóle szyfrować dyski? Po pierwsze, żeby zdecydowanie utrudnić pracę ludziom, którzy będą chcieli dostać się do naszych danych, jeżeli urządzenie zgubimy lub zostawimy, lub ktoś świadomie będzie chciał się dostać do tych danych. Po drugie, żeby ułatwić sobie życie i nie musieć się jakoś nadmiernie tłumaczyć z niedopełnienia obowiązków, jeżeli na tym komputerze, na tych dyskach będą dane osobowe. To chyba wystarczy, jeżeli chodzi o to, po co. Teraz co potrzebujemy? Domyślnie Windows 10, w zupełności sama Windows 10 wystarczy. Z jednym wyjątkiem, Windowsy w wersji Home nie posiadają funkcji BitLocker, którą będziemy chcieli użyć. Jak sprawdzić, jaki to jest, jaki mamy Windows, pokażę za chwilę. Następną przydatną rzeczą jest tak zwany moduł TPM wbudowany w płytę główną naszego komputera, tak zwany Trusted Platform moduł. Chociaż to nie jest niezbędne i tutaj za chwileczkę pokażemy, jak to obejść. Najpierw sprawdźmy, jaki mamy Windows. Naciskamy Start, Ustawienia, System, Informacje i tu mamy informacje, jaki mamy Windows. W tym wypadku jest to Windows 10 Pro, jak najbardziej współpracujący z BitLockerem. Tak jak wspomniałem, jeżeli mamy wersję 10, Windows 10 Home, niestety ta funkcjonalność nie będzie możliwa do zastosowania w wypadku tego komputera. Żeby przystąpić do szyfrowania, wystarczy, że wpiszemy BitLocker. BitLocker, jak już troszkę zacząłem mówić, jest to wbudowana funkcjonalność Windowsa, która zaszyfruje całość dysku z wykorzystaniem na przykład tego klucza szyfrującego TPM. Żeby uruchomić szyfrowanie, wystarczy kliknąć włącz funkcję BitLocker. W tym wypadku, jak już wspominałem, będzie to niemożliwe, ponieważ ten Windows jest maszyną wirtualną i nie ma płyty głównej, w której byłby wbudowany ten moduł TPM. Żeby to obejść, musimy umożliwić musimy włączyć pewną funkcjonalność. Żeby to zrobić, klikamy edytuj zasady grupy. Już pokazuję, co dokładnie będziemy musieli zrobić. Konfiguracja komputera, szablony administracyjne, składniki systemu Windows, szyfrowanie dysków funkcją BitLocker i dyski z systemem operacyjnym. Tu jest coś takiego jak wymagaj dodatkowego uwierzytelniania przy uruchamianiu. To jest forma obejścia tego, że nasz komputer musi mieć tą funkcję, ten moduł TPM. Wystarczy, że klikniemy włącz i w tym momencie zamiast tego klucza sprzętowego wbudowanego w płytę główną będziemy mogli używać po prostu hasła. Klikamy OK. I w tym momencie włączenie BitLockera powinno się udać bez większego problemu. Teraz tak.
tak jak w wypadku klucza urządzenia, jeżeli mamy moduł TPM, wówczas on pełni funkcję szyfrowania i deszyfrowania. Jeżeli jego nie ma, musimy to czymś zastąpić. W tym wypadku możemy to zrobić albo przez dysk USB wkładany, który będzie po prostu kluczem. To jest maszyna wirtualna, łatwiej będzie o wprowadzenie hasła. Od tego momentu każde uruchomienie komputera będzie się wiązało z koniecznością wpisania tego hasła. Jest coś takiego jak odzyskiwanie, funkcja odzyskiwania. Już pokazuję, o co chodzi. Zapiszemy sobie ten klucz na dysku, ale taka uwaga, nie pozwoli nam go zapisać na dysku, który będziemy szyfrować. Jest to dosyć dobre zabezpieczenie, w związku z czym albo go drukujemy, albo zapisujemy go na jakimś dysku USB, albo na jakiejś lokalizacji sieciowej, w każdym razie poza dyskiem, który zaraz mamy zamiar szyfrować. No ma to sens. Klikamy zapisz. OK. Z ciekawości, pokażę, jak wygląda zawartość takiego klucza. Ja tu muszę włączyć udostępnianie otoczenia sieciowego, ponieważ wgrałem to na... Dostęp jest symulowany przez sieć, w związku z czym tu jest ten plik, który przed chwilą został wygenerowany. Z ciekawości zajrzyjmy do niego. To będzie identyfikator, identyfikator naszego dysku. Tu jest klucz odzyskiwania. Jeżeli cokolwiek się stanie, jeżeli zapomnimy hasła, będziemy zmuszeni wpisać ten niekrótki ciąg znaków. Także są dwie opcje. Po zaszyfrowaniu dysku będziemy mogli albo użyć hasła, albo w ramach odzyskiwania hasła będziemy mogli użyć ten klucz. Dlatego warto go gdzieś sobie zapisać i włożyć w miejsce, gdzie na pewno on nie zginie, na wszelki wypadek. Dobrze, klikamy dalej. Wybierz część dysku do zaszyfrowania. Zdecydowanie wskazanym jest zaszyfrowanie całego dysku, natomiast ja zaszyfruję tylko zajęte miejsce ze względu na to, że to jest wyłącznie instalacja pokazowa i wtedy zajmie to dużo mniej czasu. Klikamy nowy tryb szyfrowania. Uruchom test funkcji BitLocker w tym momencie. OK. W tym momencie jesteśmy proszeni o ponowne uruchomienie. Jak widzimy, już jako jeden z pierwszych ekranów jesteśmy poproszeni o hasło. To dobrze, bo to oznacza, że nie ma praktycznie dostępu do zawartości dysku. Nawet jeżeli byśmy ten dysk chcieli sobie wyjąć z naszego komputera, laptopa i podłączyć do innego, nie będzie możliwości odczytania jego zawartości bez wprowadzenia tego hasła. To jest minus, jeżeli nie mamy tego modułu. Za każdym uruchomieniem komputera musimy wpisywać to hasło. Jest to jednak niezły kompromis, biorąc pod uwagę, jak czasem można byłoby się narazić, jeżeli dane z naszego komputera by po prostu wyciekły, dostały się w niepowołane ręce lub po prostu pojawiły się w internecie. Ze względu na to, że na naszych komputerach często mamy niemało ważnych informacji czy też danych osobowych. OK. Jak widzimy, po wpisaniu hasła komputer uruchamia się zupełnie tak samo jak wcześniej. Żeby się zorientować, on teraz w tle szyfruje cały dysk, w związku z czym to może potrwać w zależności od wielkości dysku i od szybkości dysku trochę czasu, w związku z czym on może nieco powolnie zacząć odpowiadać. Tutaj widzimy, że pojawiła się kółdeczka na naszym dysku. Jeżeli uruchomimy BitLocker,
Jeżeli uruchomimy aplikację do zarządzania BitLockerem, zobaczymy informację, że urządzenie jest zaszyfrowane. Możemy wyłączyć szyfrowanie BitLockerem lub usunąć hasło, jeżeli będzie taka konieczność. Zdecydowanie niewskazane, jak już podnieśliśmy bezpieczeństwo, to niech i tak zostanie. Jeszcze tylko pokażę funkcjonalność odzyskiwania hasła. Przepraszam, nie hasła, tylko BitLockera. Jeżeli uruchomimy go ponownie. Tak, to jest ten ekran startowy, który od teraz będzie nas witał. Natomiast jeżeli źle wprowadzimy hasło, znaczy nie będziemy znali hasła, coś się stanie z hasłem, wystarczy wcisnąć Escape. Tu mamy identyfikator klucza, to jest ten identyfikator, który wcześniej pokazywałem, i tu musimy wpisać ten długi ciąg znaków i wówczas komputer zostanie uruchomiony normalnie. Tak oto zaszyfrowaliśmy dane na naszym komputerze. Możemy nosić nasz komputer z mniejszą obawą potencjalnych problemów, jeżeli go zgubimy lub ktoś nam go ukradnie. Pamiętajcie tylko o jednym, żeby nie tylko zabezpieczyć się przed dostępem do naszych danych przez inne osoby w postaci szyfrowania, ale również siebie zabezpieczyć przed brakiem dostępu do tych danych, ponieważ jeżeli komputer zgubicie, to ma to sens, że należałoby mieć jakiekolwiek kopie bezpieczeństwa w jakimś innym miejscu. Jeżeli macie pewność, że Wasze dane są backupowane, jeżeli są dobrze zabezpieczone, to świetnie. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, czy tak jest, skontaktujcie się z nami po darmowe konsultacje. Jeżeli się podobało, łapka w górę. Dzięki, że zostaliście do końca. Hej!